Pojazd szynowy, czyli tramwaj, nie w każdej sytuacji ma pierwszeństwo. W sytuacji przedstawionej tu, tak jak na tym rysunku, gdy ruch na skrzyżowaniu jest skierowany sygnalizacją świetlną, to tramwaj, który wykonuje manewr skrętu, czyli zmiany kierunku ruchu, musi ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom jadącym na wprost. To znaczy, że tramwaj pomimo tego, że jest pojazdem szynowym, w sytuacji, gdy ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym kierującym jadącym na wprost. Natomiast w sytuacji, gdy przecinają się kierunki ruchu pojazdu szynowego i pojazdu zwykłego na takim skrzyżowaniu, to pojazd szynowy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem wykonującym też manewr skrętu w lewo, nie będącym tramwajem. Czyli krótko podsumowując tą sytuację, na skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany, to pojazd szynowy wykonujący manewr zmiany kierunku ruchu, czyli skrętu, ustępuje pojazdowi jadącemu na wprost. Czyli tramwaj ma ustąpić innemu pojazdowi, który nie jest pojazdem szynowym, innemu pojazdowi, który przejeżdża przez takie skrzyżowanie o ruchu kierowanym na wprost, tak jak na tym rysunku. Natomiast w razie przecinania się kierunków ruchu obydwu pojazdów, czyli pojazdu szynowego i pojazdu zwykłego na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym, tak jak tu, to pojazd inny, nie będący tramwajem, ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu. Natomiast w sytuacji, gdy ruch na skrzyżowaniu nie jest kierowany sygnalizacją świetlną, a pierwszeństwo przejazdu jest ustalane za pomocą znaków drogowych, to pojazd szynowy, bez względu na to, w którą stronę będzie jechał, czyli bez względu na swój kierunek jazdy, ma pierwszeństwo przed innym kierującym, przed innym pojazdem nadjeżdżającym tą samą drogą, taką samą drogą. Czyli w poprzednio omawianej sytuacji to pojazd inny niż szynowy, czyli samochód, miał pierwszeństwo przejazdu w sytuacji, gdy jechał na wprost przez skrzyżowanie, a pojazd szynowy wykonywał manewr zmiany kierunku ruchu. Ale gdy ruch jest, gdy pierwszeństwo przejazdu nie ma sygnalizacji świetlnej, natomiast pierwszeństwo przejazdu jest ustalane za pomocą znaków drogowych i pojazd szynowy wykonuje manewr zmiany kierunku i ma na tej samej drodze innego kierującego, inny pojazd niż pojazd szynowy, to ten inny zwykły samochód, zwykły pojazd musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi. Musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wykonuje manewr zmiany kierunku ruchu, nawet w sytuacji, gdy jedzie na wprost. Czyli w tej sytuacji pojazd żółty musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, nawet pomimo tego, że pojazd żółty jedzie przez to skrzyżowanie na wprost. Sytuacja całkowicie odwrotna do poprzednio omawianej. Należy wiedzieć o tym, że pojazd szynowy stosuje się do znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu, tak jak każdy inny użytkownik drogi. To oznacza, że pojazd szynowy wyjeżdżający z drogi podporządkowanej ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa innemu kierującemu, zbliżającemu się drogą z pierwszeństwem przejazdu, czyli tak jak na tym rysunku. Pojazd żółty i pojazd zielony, pomimo tego, że nie są to pojazdy szynowe, są to zwykłe pojazdy, ze względu na to, że zbliżają się, nadjeżdżają do tego skrzyżowania drogami z pierwszeństwem, to pojazdy szynowe muszą ustąpić tym kierującym pierwszeństwa przejazdu na tym konkretnym i w tej konkretnej sytuacji.
Na skrzyżowaniu, na którym nie ma wyznaczonych dróg z pierwszeństwem przejazdu, czyli na skrzyżowaniu równorzędnym, faktycznie jest tak, że pojazd szynowy będzie miał zawsze pierwszeństwo przed innymi kierującymi, bez względu na to, z której drogi, z której strony zbliża się do tego skrzyżowania. Czyli tylko i wyłącznie w tej sytuacji pojazdy szynowe mają zawsze pierwszeństwo przed innymi kierującymi i jest to sytuacja równorzędna. Wiemy więc, że kierujący pojazdem szynowym stosuje się do znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu, tak jak każdy inny użytkownik drogi. To oznacza, że kierujący pojazdem szynowym, który wjeżdża na skrzyżowanie ruchu okrężnym, ma obowiązek stosować się do znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu, więc musi ustąpić pierwszeństwa innym kierującym, którzy znajdują się w ruchu na tym skrzyżowaniu. Tak jak na tym rysunku. Tramwaj, który wjeżdża na skrzyżowanie ruchu okrężnym, ustępuje pierwszeństwa innym pojazdom, które są już w tym ruchu, innym pojazdom, które poruszają się tym skrzyżowaniem. Natomiast przepisy określają, że kierujący pojazdem szynowym, który zjeżdża ze skrzyżowania, pojazd szynowy, który zjeżdża ze skrzyżowania ruchu okrężnym, ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi uczestnikami ruchu bez względu na to, z której strony nadjechał. Czyli pojazd szynowy, który opuszcza skrzyżowanie ruchu okrężnym, będzie miał pierwszeństwo przejazdu niezależnie od tego, skąd nadjechał. Zasada ta obowiązuje również w sytuacji, gdy ruch na skrzyżowaniu ruchu okrężnym jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. To oznacza, że pojazd szynowy, który zjeżdża ze skrzyżowania ruchu okrężnym, pomimo tego, że kierujący samochodem wjechał na to skrzyżowanie przy zapalonym świetle zielonym, to tramwaj opuszczający to skrzyżowanie ma pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu, nawet gdy ci inni uczestnicy ruchu mają zielone światło, w sytuacji, gdy zjeżdża z tego skrzyżowania. Tak jak na tym rysunku. Czyli kierujący, który wjechał na to skrzyżowanie przy zapalonym świetle zielonym, będzie miał obowiązek ustąpić tramwajowi, który zjeżdża ze skrzyżowania, nawet pomimo tego, że wjechał na to skrzyżowanie przy zapalonym świetle zielonym. Rozwiązania drogowe zastosowane w Gorzowie Wielkopolskim omówię pewnie w innych odcinkach, natomiast na zakończenie pojazd szynowy, który wyjeżdża z pętli lub zajezdni, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu każdemu innemu uczestnikowi ruchu, bez względu z której strony ten uczestnik ruchu nadjechał. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do widzenia.